Jednym ze sposobów realizacji polityki jakości żywności Unii Europejskiej jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość produktów rolnych i produktów żywnościowych pochodzących z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. Wspólna polityka rolna wspiera producentów wytwarzających żywność w różnych systemach jakości, co z jednej strony pozwala chronić unikalne, wyjątkowe produkty, z drugiej jest gwarancją najwyższej jakości wyrobów spożywczych. Wśród najważniejszych systemów jakości żywności znajdują się systemy unijne, takie jak chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność czy rolnictwo ekologiczne. Również na poziomie krajowym i regionalnym powstają certyfikaty, które potwierdzają wysoką jakość czy szczególne znaczenie danego produktu. Certyfikaty są gwarantem, że dane produkty są wysokiej jakości i że nie mamy do czynienia z tak zwanymi podróbkami. W ten sposób chroni się m.in. dziedzictwo kulinarne. Myślę, że tak, bo oznaczenia geograficzne nie dosyć, że identyfikują nam właśnie te produkty z konkretnym obszarem, z konkretną jakością, ale to też przede wszystkim z tradycją wywodzącą się z tego danego obszaru. W związku z tym na pewno jest to nasza gdzieś spuścizna, którą tym bardziej powinniśmy kultywować, żeby móc ją przekazać kolejnemu pokoleniu. Na liście produktów z certyfikatem chronione oznaczenie geograficzne znajduje się kilkadziesiąt polskich produktów, m.in. rogale świętomarcińskie, truskawka kaszubska czy sery korycińskie, a także wielkopolskie sery smażone. Jednak takich specjałów mamy zdecydowanie więcej w naszym kraju. Myślę, że potencjał mamy bardzo duży, zdecydowanie nawet większy niż dajemy sobie świadomość z tego. W Polsce mamy na tą chwilę zarejestrowanych tylko 46 oznaczeń geograficznych, przy czym na przykład Włochy mają tych oznaczeń aż 800. W związku z tym widzimy tą przepaść między Polską a krajami europejskimi. Myślę, że nie różnimy się ani tradycją, ani bogactwem, ani regionami, które posiadamy. W związku z tym tylko musimy mieć większą świadomość, być może środki finansowe też inne i trzeba by zacząć gdzieś w tą procedurę, być może jeszcze skomplikowaną, aczkolwiek wiem, że ministerstwo też dąży do tego, żeby jednak ujednolicić i przygotować bardziej tą procedurę tutaj dla producentów, żeby gdzieś o te oznaczenia geograficzne móc sięgnąć. Należałoby się temu przyjrzeć i zacząć wdrażać, bo nie różnimy się przecież niczym od krajów europejskich. Dziś pokażemy Wam, jak powstaje jeden z takich unikalnych produktów spożywczych. Odwiedziliśmy rodzinną firmę państwa Frąckowiaków, która od 1992 roku produkuje smażone sery wielkopolskie. Przysmak, który znany jest niemal każdemu, kto wychował się w Wielkopolskim. Konsystencją przypomina ser topiony, ale składem zdecydowanie się różni od tego typu produktów. Na plus pod względem składu i wartości odżywczych. Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, z czego on jest produkowany. A produkowany jest z chudego twarogu, który potocznie nazywany jest białym serem. Proces produkcji polega na tym, że taki twaróg musimy pokruszyć, rozsypać do takich pojemników, jak tutaj widzimy, i musi on leżakować przez 2 do 3 dni w temperaturze około 27 stopni. Oczywiście ta temperatura musi być dostosowana, bo niektóre twarogi gliwiają szybciej, niektóre wolniej, więc trzeba ten proces na bieżąco kontrolować i w ciągu tych 2-3 dni trochę opiekować się tym serem, mieszać go, żeby w całej swojej strukturze był jednolicie zgliwiony. Więc ten cały proces, to jest najważniejszy proces, to jest to proces gliwienia. I właśnie w tym miejscu zachodzi najważniejszy proces, który nadaje serowi specyficzny smak i zapach. To jest najważniejszy etap produkcji sera smażonego. Jeżeli tutaj będą zachowane te wszystkie tradycyjne metody przygotowania, jak gdyby ugliwienia odpowiednio tego twarogu, gdzie tam on nabywa odpowiednich cech organoleptycznych, tych smakowych, to cała reszta już począwszy od usmażenia go w tych naszych urządzeniach, po zapakowanie w opakowania, to można powiedzieć, że to można już w maksymalny sposób zautomatyzować. Tego procesu gliwienia się nie da zautomatyzować i będę zawsze polemizował z tymi, którzy próbują coś w tym kierunku zrobić, że to się da. Nie, tego się nie da. Tego się nie da zastąpić niczym,
Musi to być naturalnie wyprodukowany twaróg i naturalnie przeprowadzony proces zgliwienia. Bez dodawania jakichkolwiek żadnych wspomagaczy czy przyspieszaczy i tak dalej. To musi naturalnie zgliwić, zapachnieć. Niektórzy mówią, że zesmrodzić się, no bo to ma po części taki przebieg, ten proces zgliwienia ma, aż uzyska się ten właściwy bukiet zapachowy, co się przedkłada później na to, co trafi do kubka. Czyli proces gliwienia polega na naturalnym rozkładzie białka, które znajduje się w twarogu. I tak naprawdę to jest najważniejszy proces. Jeżeli na tym etapie zostanie coś zepsute, przykładowo może ten twaróg poleżeć w zbyt wysokiej temperaturze zbyt długo, wtedy się po prostu zepsuje i produkt końcowy będzie po prostu gorzki. Jeżeli z kolei będzie niedogliwiony, nie uzyskamy tego charakterystycznego zapachu i smaku, jaki dotyczy właśnie sera smażonego. Sterylne warunki, odpowiednia temperatura to jedno, z drugiej zaś strony potrzebna jest wiedza i niezwykła dbałość. Do pracy przy serze dosłownie trzeba mieć nosa. Trzeba doglądać tego tak naprawdę codziennie i nie można tego zautomatyzować przez cały rok, ponieważ twarogi są różne w zależności od pory roku. Zależy to od tego, kiedy, gdzie krowy są wyprowadzane na zewnątrz, czy znajdują się wewnątrz pomieszczeń i mogą swobodnie same się karmić, czy jednak trzeba im w tym pomagać. To wszystko wpływa na to, jaki ten twaróg jest i niektóre twarogi potrafią ugliwić się w ciągu jednego dnia, a niektóre potrzebują na to nawet 3 dni. Pozostałe etapy to już praktycznie formalność. Tu już można mówić o pewnej powtarzalności i automatyzacji. Po całym procesie gliwienia twaróg jest mielony na takim drobnym wilku, przeciskany przez takie cienkie sita. Efektem tego jest uzyskanie takiej szklistej masy, która nadal ma ten charakterystyczny smak i zapach. I po tym procesie jest to ugliwiony twaróg jest razem z dodatkiem masła smażony przez okres minimum 15 minut w temperaturze minimum 90 stopni. W produkcie finalnym ten zapach zostaje, oczywiście on jest bardziej taki aksamitny, bo produkt finalny jest smażony razem z masłem, który dodaje takiego maślanego smaku, ale ten smak i zapach pozostaje, bo on musi pozostać, bo na tym właśnie polega, tak właśnie smakuje ser smażony. Czuć w nim ten smak zgliwiałego twarogu. Producent serów z Granowa już w latach 90. sukcesywnie zwiększał produkcję i rozwijał zakład produkcyjny. Z powodzeniem radzi sobie na rynku, mimo że w pewnym momencie były obawy, czy tego typu regionalny produkt nie zginie w gąszczu tysięcy innych wyrobów, które w nazwie mają ser. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpił prawdziwy boom, rozkwit sieci handlowych, gdzie żeśmy mieli bardzo poważne obawy, czy to czasami nie załatwi sprawy tych wszystkich małych, drobnych producentów, którzy tam na tym rynku cały czas istnieli, a teraz jeżeli przyszły to wielkie sieci handlowe, no i ten początek rzeczywiście, jak się obserwowało półki w tych sklepach, to po prostu, zresztą tak jest do dzisiaj, jest bardzo kolorowo, wielorakość tych różnych form opakowań, już mówię generalnie o wszystkich produktach. No ale jednak znalazło się miejsce na tą produkcję tradycyjną, bo nasz produkt należy do gamy produktów tradycyjnych, regionalnych. To się tak na początku w Polsce pod tym kierunkiem rozwijało. Firma z Granowa jako jedyna w Polsce wprowadziła na rynek ser smażony bio. To kolejny unijny certyfikat, który gwarantuje, że mamy do czynienia z produktem spożywczym, który został zrobiony z surowców bio. I to dotyczy całego łańcucha. Zaczynając nie tylko od tej krowy, ale od tego pola, skąd ta krowa dostaje tą karmę. Cały łańcuch produkcji, począwszy od wyprodukowania paszy dla tego zwierzęcia, poprzez produkcję mleka i dalej przetwórstwo tego mleka, skończywszy na naszym finalnym produkcie, którym jest ten serek bio, jest poparte certyfikatami. Każdy producent, który w tym łańcuchu występuje, musi takowy certyfikat uzyskać i poddawać się minimum corocznym kontrolom na zachowanie tych wszystkich parametrów i obostrzeń, które to za sobą niesie.
Jest kilka jednostek certyfikujących w Polsce, które mogą dokonywać takiego nadania, takiej kontroli i później nadania tego certyfikatu. Nad całością tych certyfikatów czuwa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która ma swoje oddziały w każdym województwie. Oczywiście to wszystko podlega pod Ministerstwo Rolnictwa. W 2009 roku firma uzyskała certyfikat unijny Chronione oznaczenie geograficzne. Oczywiście ta cała procedura, bo w 2006 roku był złożony wniosek poprzez Ministerstwo Rolnictwa do Brukseli. Trwały rozmowy, to nie złożyła tylko firma Frąckowiak, czyli my, to była grupa i jest do dzisiaj jakaś tam została grupa producentów, którzy pracowali nad tym wnioskiem. Ten wniosek został złożony do Brukseli, trwało to na pewno do około 2 lat. W 2009 roku wystąpiliśmy o nadanie nam takiego certyfikatu, no bo musieliśmy się poddać kontroli certyfikacji i tak jest do dzisiaj. Ta kontrola jest, że tak powiem, stała. To nie jest, że raz się coś dostało i nikt tego nie sprawdza. Żeby uzyskać certyfikat chronione oznaczenie geograficzne dla wielkopolskiego sera smażonego, trzeba przede wszystkim spełnić wymagania, jakie są zawarte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej dotyczącym właśnie wielkopolskiego sera smażonego. Spisane są tam, jest tam spisanych wiele wymagań, ale tak ogólnie najważniejsze to takie, że przede wszystkim cały proces produkcji sera smażonego od momentu skupu mleka do momentu nalania gotowego produktu do kubka nie może trwać dłużej niż 6 do 7 dni. Wynika to z tego, że przechowywanie mleka i twarogu dłużej niż ten okres negatywnie wpływa na jakość produktu końcowego. Poza tym są spisane wymagania, o których już chyba wcześniej mówiłem, co do twarogu. Musi to być twaróg o zawartości tłuszczu nie więcej jak 1% i zawartości wody nie więcej jak 65%. Są wymagania dotyczące samego procesu gliwienia. Proces ten powinien trwać od 2 do 3 dni w temperaturze od 16 do 27 stopni. Ten zakres jest podany, bo oczywiście w zależności od tego, jaki jest twaróg, w różnych warunkach różnie się zachowuje. Jeden się szybciej gliwi, drugi wolniej. Później przechodzimy do procesu smażenia. Proces smażenia musi się odbyć w temperaturze minimum 90 stopni i musi trwać przez minimum 15 minut. To są takie podstawowe wymagania, które należy spełnić i które są weryfikowane na etapie kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rolę i znaczenie certyfikatów warto promować zarówno wśród konsumentów, jak i samych producentów, którzy mogą w ten sposób wyróżnić swój produkt i potwierdzić konsumentom jego wysoką jakość i szczególne znaczenie dla tradycji kulinarnej. Proszę zauważyć, co niesie za sobą oznaczenie geograficzne. Niesie produkt o bardzo wysokiej jakości, jak na przykład firmy Frąckowiak, niesie za sobą renomę, ale co też ważne, niesie tradycję na przykład obszaru, z którego pochodzi. W związku z tym, biorąc do ręki produkt z takim oznaczeniem, a proszę zauważyć, że musimy go najpierw zauważyć, musimy wiedzieć, jak wygląda, czyli mieć świadomość, jakie mamy tutaj te oznaczenia geograficzne, otrzymujemy produkt, który nam gwarantuje, że my będziemy mieli do czynienia z bardzo jakościowym produktem, ale też takim, który jest powiązany z tradycją. Bo któż z nas, Wielkopolan, nie zna sera smażonego, takiego tradycyjnego, tego zapachu gliwionego sera. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby w domu gdzieś odtworzyć tą tradycję. Nie ma już takich produktów, jak kiedyś były, żeby móc odtwarzać faktycznie ten smak. Natomiast sięgając właśnie po sery Frąckowiak, z firmy Frąckowiak, my odtwarzamy to, co znamy z dzieciństwa. Odtwarzamy i smak, i zapach, i jakość tego sera. W związku z tym należy sięgać po prostu po też te towary, między innymi właśnie oznaczone oznaczeniami geograficznymi, ale faktycznie w gąszczu tych wszystkich innych oznaczeń może być to ciężkie, aczkolwiek one są bardzo specyficzne i myślę, że się odznaczają. Są to oznaczenia europejskie, niebieskie, żółte i czerwone, czyli po prostu szukać tej gwarancji, tej jakości.
Warto więc zwracać uwagę na symbole, które podkreślają i potwierdzają jakość oraz unikatowy charakter kupowanej żywności, ale także produkcję z poszanowaniem zwierząt, środowiska czy praw pracowniczych. Takie certyfikaty przyznawane są na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym lub przyznawane przez międzynarodowe organizacje.